Dzień dobry, witajcie w Studio Gesell, gdzie rozkładamy prawo i biznes na czynniki pierwsze. Nazywam się Aldona Pietrzak, jestem radcą prawnym i partnerem w kancelarii Gesell. Ja natomiast nazywam się Emilia Szkiela, jestem radcą prawnym i starszym prawnikiem, a specjalizujemy się w prawie spółek handlowych. Dzisiaj porozmawiamy o najbardziej zaawansowanej i prestiżowej formie spółki w polskim prawie, czyli o spółce akcyjnej. Dla kogo jest ta forma, jak działa i kiedy opłaca się ją założyć? Zostań z nami, wyjaśnimy wszystko prosto i na przykładach. Co to jest spółka akcyjna? Spółka akcyjna, a jej skrót to SA, to forma prowadzenia działalności dla dużych przedsięwzięć. Ma ona osobowość prawną. Minimalna wysokość kapitału zakładowego to 100 000 złotych. Działa na podstawie statutu. Kapitał dzieli się na akcje, które mogą być przedmiotem obrotu, również na giełdzie papierów wartościowych. W spółce akcyjnej mamy wyraźne oddzielenie właścicieli od zarządców, akcjonariusze. To właściciele, którzy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Ich ryzyko ogranicza się do wniesionego wkładu. Zarząd prowadzi bieżące sprawy spółki. Rada nadzorcza kontroluje działania zarządu i jest ona obowiązkowa w spółkach akcyjnych. A co z zyskiem? Po zakończeniu roku obrotowego zarząd przygotowuje sprawozdanie, ale zawsze ostateczną decyzję co do zysku podejmuje walne zgromadzenie akcjonariuszy. Zysk może zostać wypłacony jako dywidenda, zatrzymany w spółce np. na inwestycje albo fundusz zapasowy. Może być też podzielony, część wypłacona, a część zatrzymana. Wysokość dywidendy dla indywidualnego akcjonariusza zależy od liczby posiadanych przez niego akcji. Chyba że statut przewiduje akcje uprzywilejowane. Kiedy i z czego wypłaca się dywidendę? Dywidenda może być wypłacana tylko z osiągniętego przez spółkę zysku netto po pokryciu ewentualnych strat z lat ubiegłych oraz odpisach na obowiązkowe fundusze. Nie wolno wypłacać dywidendy z kapitału zakładowego. Firma Technowa, spółka akcyjna. Załóżmy, że Technowa, spółka akcyjna, wypracowała 5 milionów zysku w 2024 roku. Zarząd proponuje 2 miliony na dywidendę, 3 miliony na dalszy rozwój. Walne zgromadzenie akcjonariuszy może to zatwierdzić, może też zmodyfikować albo odrzucić. Jeżeli zostanie to zatwierdzone, posiadacz 1% akcji dostanie 1% z dywidendy, czyli 20 000 złotych. I kilka ciekawostek o spółce akcyjnej. Wiele spółek nie wypłaca dywidendy. Wolą reinwestować zyski. Są też tak zwane spółki dywidendowe, które wypłacają regularnie dywidendę swoim akcjonariuszom, przyciągając inwestorów szukających stabilnych wpływów. Spółkę akcyjną może założyć nawet jedna osoba fizyczna. Nie może tego zrobić jedynie jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie trzeba być na giełdzie papierów wartościowych, aby być spółką akcyjną. Wiele dużych firm w Polsce działa jako spółki akcyjne. Forma ta daje bowiem pewien prestiż, lepszy dostęp do finansowania, możliwość emisji akcji dla szerokiego grona odbiorców. Dla kogo korzystnym jest prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej? Spółka akcyjna to forma dla przedsiębiorców, którzy potrzebują zgromadzić duży kapitał, planują emisję akcji lub innych papierów wartościowych oraz chcą wejść na giełdę lub działać na skalę międzynarodową. Jest to konstrukcja złożona i wymagająca, ale dająca duże bezpieczeństwo i elastyczność inwestycji. Podsumowując, spółka akcyjna to najwyższy poziom formalizacji, ale i największe możliwości, jeśli chodzi o rozwój, pozyskiwanie kapitału, profesjonalne zarządzanie. Dlatego tak często jest wybierana przez duże firmy, przez banki, przez korporacje. Masz pytania? Zostaw komentarz, polub, subskrybuj kanał, jeśli chcesz więcej prostych wyjaśnień z zakresu prawa i biznesu. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.